Witamy wszystkich bardzo serdecznie. W cyklu spotkań będziemy opowiadać o bezpieczeństwie danych. Ja nazywam się Anna Rydel, jestem konsultantem technicznym w firmie Commvault i na co dzień wspieram organizacje w transformacji cyfrowej w zakresie zarządzania danymi, w zakresie bezpieczeństwa danych. Naszym gościem jest Paula Januszkiewicz. Paula jest CEO w firmie Secure. Do tego ma sporo ciekawych tytułów, między innymi jest honorowym Regional Director w firmie Microsoft. Jako jedna z nielicznych ma dostęp do kodu źródłowego Microsoft, do tego tytuł MVP. I co jeszcze, Paula? Czym się zajmujesz na co dzień? Nie wiem, czy mogłam się przedstawić lepiej. Na co dzień przeprowadzam tak zwane testy penetracyjne, czyli dostaję się do infrastruktur klientów i prowadzę również szkolenia, różnego rodzaju prezentacje, dzieląc się de facto tym, co wynika czysto z praktyki, właśnie z moich działań tych takich technicznych, ale też i robię na co dzień również research w zakresie cyberbezpieczeństwa, bo nie ma nic ważniejszego w cyberbezpieczeństwie niż po prostu bycie up to date. Świetnie. No, Paula, też dopowiem, jest w stanie złamać zabezpieczenia w wielu organizacjach. Pracuje z organizacjami na całym świecie. Ma biura w 4 lokalizacjach, w tym Nowy Jork, Warszawa, Dubaj i 4 Szwajcaria. Tak? Zgadza się. Więc doświadczenie z całego świata i doświadczenie w różnych sektorach, na różnych rynkach, na przykład rynki finansowe. A więc myślę, że jest się czego bać, a z drugiej strony to doświadczenie wykorzystujesz w zupełnie innym celu właśnie, żeby wzmocnić bezpieczeństwo. Tak, to się też tak nazywa popularnie legalne hakowanie, czyli dostawanie się do infrastruktury klienta właśnie na zlecenie po to, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje po tej drugiej stronie. No i przede wszystkim, żeby być w stanie zaprojektować później odpowiednie zabezpieczenia. Nikt nie jest idealny, zawsze są jakieś punkty wejścia. Czasami jest tak, że się udaje dostać tak totalnie do samego środka infrastruktury. Czasami jest tak, że wyciekają na przykład jakieś informacje, ale zawsze jest to jakaś taka rzecz, która jest negatywna, albo może być negatywna w skutkach, jeżeli na przykład faktycznie będzie to wykonywała osoba, która ma inne intencje, inne zamiary. No właśnie, i teraz przed nami takie 4 spotkania. Będziemy rozmawiać o różnych obszarach związanych z bezpieczeństwem danych. Na dzisiejszym spotkaniu opowiemy o bezpieczeństwie pracy zdalnej, czyli skupimy się na tym, jak wzmocnić tak naprawdę systemy, żeby pracownicy, którzy są niejako zmuszeni do pracy zdalnej, nadal byli bezpieczni, to po pierwsze, a po drugie, żeby nasze systemy były bezpieczne, biorąc pod uwagę zagrożenia, które są związane właśnie z taką pracą zdalną. Dzisiejszym również gościem, ale na szczęście nie tylko dzisiejszym, czyli osobą, która będzie umilać nam nasz cykl spotkań, jest Rafał Adamek, mistrz Polski baristów. Ten czas umili nam pyszną kawą, mam nadzieję. Nie mogę się doczekać. Witam dziewczyny. Cześć. Cześć. Będziesz serwował nam różne rodzaje kaw. Dokładnie. Rozpoczniemy od dobrego espresso, czyli od kawy, która jest bardzo esencjonalna, delikatna pod względem zawartości kofeiny, wbrew temu, co wszyscy uważają, że espresso jest kawą bardzo intensywną. Ona jest po prostu bardzo intensywna pod względem smaków, aromatów. Jak wspomniałem, kofeiny mamy dosyć niewiele, stąd myślę, że na samym początek espresso będzie najlepszą kawą, która nas pobudzi, a najlepiej rozmawia się, wiadomo, przy kawie. Jakbyś miał takie 3 cechy dobrego espresso wymienić, to co by to było? Zbalansowana, czyli dobrze jak wyczuwamy w naszym espresso smaki i odrobinę kwasowości, kwaśny, gorzki oraz słodycz. Krema, która musi być dosyć wyrazista, gdyż krema, czyli pianka, która powstaje na espresso, jest izolatorem nut smakowych aromatów, a wiadomo, że kawa jest najbardziej aromatycznym produktem na świecie. Stąd zależy nam na tym, aby krema utrzymywała aromaty. Musimy to espresso zamieszać przed wypiciem, i cieszyć się bogactwem smaków, aromatów w tak niewielkiej filiżance, ale dającej nam naprawdę bardzo dużo radości. Stąd wydaje mi się, że espresso będzie na samym początek najlepsze, a jaka kawa będzie później, zobaczymy. Niektórzy, jak podaję espresso, proszą mnie o troszkę cukru. Czy to duże faux pas? Posłodzić espresso? Uważam, że espresso możemy pić zarówno z cukrem, jak i bez cukru. Absolutnie nie uważam tego za faux pas. Są części we Włoszech, gdzie piją espresso z dużą ilością cukru. Są tacy, którzy piją absolutnie bez. Pozostawiłbym to do naszej decyzji, czy chcemy wypijać espresso z cukrem, czy też nie. Ja nie widzę w tym nic dziwnego, szczególnie, że jeżeli espresso jest bardzo intensywne dla nas, a posłodzimy odrobiną cukru białego, czy też brązowego, niwelujemy odrobinę goryczkę i możemy wyczuć jeszcze więcej
więcej smaków i aromatów w naszej kawie, gdyż goryczka może nam przysłonić inne aromaty, które są bardzo, bardzo pożądane dla nas. Stąd odrobinę cukru jak najbardziej. A jak to wygląda dla osób, które są wrażliwe na kofeinę? Tu bym proponował kawę bezkofeinową. Usuwana kofeina jest metodą Swiss Water, stąd kawa w aromacie i w smaku przypomina dalej tą dobrą, klasyczną, tradycyjną espresso, a zawartość kofeiny jest znikoma, jeżeli ktoś jest uczulony na kofeinę, tudzież po kofeinie zachowuje się inaczej niż tego by chciał. Proponuję taką kawę i dalej można cieszyć się smakiem i aromatem. No to ja poproszę zdecydowanie i bez cukru. Bez Chcę cukru? poczuć ten aromat, o którym Wspaniale. mówisz. Ale z odrobiną wody, tak? Z odrobiną wody. Właśnie jak to jest z tą wodą? Ona jest nieodłącznym Jest elementem? nieodłącznym elementem, gdyż we Włoszech wypijamy espresso zazwyczaj po posiłku. Potrzebujemy odrobinę wody, aby przepłukać kubki smakowe i przygotować podniebienie na przyjęcie espresso. Stąd nie dolewamy do espresso. No chyba że espresso jest źle przygotowane, jest gorzkie, jest przepalone, to można wypić odrobinę wody aby pozbyć się smaku. A dobre espresso potrafi utrzymywać się nawet do 2 godzin smak w ustach. Stąd espresso. Woda jest przygotowana, a moim zadaniem jest zrobienie najlepszej kawy, jaką potrafię. Nie mogę się doczekać. Moje Ja kubki też. smakowe już tutaj czuję, jak tańczą. No to poprosimy. Tak. Dobrze, to przechodzę Bardzo do przygotowania. proszę. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. Proszę bardzo, espresso gotowa. Dziękujemy. Espresso zostało przygotowane z mieszanki 85% arabiki, 15% robusty, stąd daje nam kawę bardzo owocową, ale również posmak gorzkiej czekolady, orzechów w aftertaście z tyłu będzie wyczuwalny. No, życzę smacznego. Pięknie. Mówiłeś o tych aromatach. Czy wąchanie kawy to jest fajna rzecz? Przede wszystkim, jeżeli wąchamy espresso, musimy ją otworzyć, czyli na początek zamieszać, następnie poczuć aromaty, przygotować się na przyjęcie espresso, czyli już nastawiają nas aromaty na to, z czego możemy się spodziewać. Tak samo jak w winie. Kosztujemy. Pierwszy łyk, drugi oraz trzeci może być zupełnie inny, czyli pierwszy będzie najbardziej intensywny, następnie przyzwyczajamy się do tego smaku, drugi będzie już troszeczkę bardziej łagodny, a trzeci będziemy już wyczuwali takie bardziej ciekawe nuty migdałowe, czekoladowe. Espresso charakteryzuje się przede wszystkim pełnym body lub powinno charakteryzować się pełnym body. Co to znaczy? To znaczy, że czujemy w kawie gęstość. Kawa nam oblepia podniebienie, osadza się na języku. No i przede wszystkim espresso, które jest dobrze przygotowane już po samej filiżance oraz kremie, która zostaje na espresso. Można stwierdzić, że naprawdę to jest to, czego chcieliśmy i jak powinno ona smakować. Chcieliśmy. Bardzo smacznie. Bardzo, tak. Wspaniale. No i tak Bardzo jakby się te cieszę. 3 pierwsze łyki według twoich zasad, natomiast ostatni już będzie chyba do końca. Cieszę się bardzo w takim razie. Dzięki. No to po tym wspaniałym łyku aromatycznego espresso wróćmy do naszej rozmowy. No, gwałtownie wzrosła liczba pracowników na pracy zdalnej ze względu na sytuację, w której jesteśmy. Powiedz mi, jaki to ma wpływ tak naprawdę na bezpieczeństwo danych organizacji? No na pewno bardzo znaczący, bo przede wszystkim użytkownicy nie pracują z biura, tylko pracują zdalnie, tak jak mówimy, więc wiąże się z tym bardzo dużo ryzyk. Na przykład chociażby to, że jeżeli zwrócimy uwagę, z jakiego urządzenia użytkownik łączy się do sieci, no to może się łączyć i z laptopa firmowego. Jeżeli oczywiście takiego ma, bo organizacje mają różne polityki pracy, ale też i może się łączyć z jakiegoś urządzenia personalnego. I są takie ciekawe statystyki, które kiedyś ESET zrobił w tym roku, gdzie mówią, że ponad 80% osób używa właśnie urządzenia personalnego do czynności służbowych. Okej. Czy może być to na przykład telefon, ale też i może być laptop, gdzieś tam podróżujemy, może jesteśmy na urlopie, bierzemy jakiegoś właśnie swojego laptopa na urlop, łączymy się VPN-em chociażby do organizacji, no i tak naprawdę organizacja, która w jakiś sposób nie kontroluje jednak mimo wszystko, jakie urządzenia się łączą, tylko mamy dostęp VPN-owy po prostu. Nawet może być to multi-factor authentication. Tutaj już to też nie ma znaczenia, bo to ma znaczenie, z jakiego urządzenia się łączymy. No to w takim momencie taka organizacja jest narażona właśnie na ryzyko wprowadzenia złośliwego oprogramowania do infrastruktury. Nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje na personalnym urządzeniu użytkownika. A samo łączenie, czyli takie sieci Wi-Fi, z których korzystamy w domu, łatwo się tam włamać?
No, łatwo, ale zdecydowanie łatwo. I tak naprawdę też jest to bardzo istotny czynnik pracy z domu. Czy pracy z domu, czy pracy z kawiarni. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy albo na przykład haker nie siedzi już w danej sieci bezprzewodowej, a jeżeli chodzi o kawiarnię, no to pytanie, kto jest właścicielem routera, przez który się łączymy. Cała komunikacja jak najbardziej może być tutaj podsłuchana. Nawet jeżeli na przykład używamy jakiejś komunikacji zaszyfrowanej, no to są jakieś informacje, chociażby adresy IP, które gdzieś tam profilują nam danego użytkownika, no i być może to posłużyć jako taka pośrednia informacja do wykonania ataku na infrastrukturę. Jasne. I no, powiedzmy, że taka furtka się otwiera i co wtedy? Co na przykład, gdybyś była po tej ciemnej stronie mocy, tak to nazwijmy, co mogłabyś nabroić? Pierwsza taka rzecz, o której wydaje mi się powinniśmy zacząć, to jest atak typu VPN pivoting, czyli związany z tym, że haker siedzi na komputerze użytkownika i nie łączy się bezpośrednio do infrastruktury jakiejś organizacji, tylko właśnie korzysta z tego laptopa użytkownika, czyli wykorzystuje laptopa jako taką stację przesiadkową. Czyli de facto on sam bezpośrednio nie jest połączony, a tylko użytkownik jest połączony, a haker może właśnie przy wykorzystaniu VPN pivotingu routować się przez daną stację użytkownika. Przez to z punktu widzenia infrastruktury to wygląda jako naturalny ruch. I tutaj wchodzi kolejny koncept, Shadow IT, popularny w dzisiejszych czasach, związany z tym, że mamy tyle rzeczy, które się dzieją w infrastrukturze i mamy rozwiązania, które gdzieś tam sobie powstawały bez tego tak zwanego compliance, bez zgody na przykład działu bezpieczeństwa, jako takie rozwiązania ad hoc. I one na przykład nie będące zaktualizowane mogą właśnie stanowić zagrożenie w kontekście dostawania się do infrastruktury. Czyli coś nie jest zaktualizowane, haker widzi to, wykorzystuje tą podatność i na przykład w taki sposób dostaje się do danych. No tak, często o tym opowiadamy, mówiąc o zagrożeniach. Ten shadow IT jest powszechnym zjawiskiem, no bo jak to człowiek, prawda? Jeśli procedura mówi, nie wolno ci na przykład tak przesyłać pliku gdzieś tam na przykład zewnętrznym rozwiązaniem, publicznym rozwiązaniem, no to mówimy, no dobrze, nie wolno, no ale muszę go przesłać, tak? To znajdę rozwiązanie, tak? I to wszystko wynika z dobrej woli. No właśnie. De facto. Bo chcę tak naprawdę wypełnić zadanie, które postawił mi pracodawca, prawda? Tak, tak. I niekoniecznie mam świadomość, że jakby coś może się po drodze zadziać nieprzyjemnego. Tak. I dane na przykład w taki sposób też mogą wyciec. I w kontekście tych ataków, no to może być kilka typów, tak? Możemy na przykład skupiać się jako hakerzy właśnie na atakach na typowo infrastrukturę, czyli na przerwanie ciągłości działania. Możemy się na przykład skupiać na wycieku danych. Możemy się na przykład skupiać na kradzieży tożsamości. To też jest takie mam wrażenie czasami błędne postrzeganie, że żeby cokolwiek musiało się strasznego stać, to haker musi uzyskać te wysokie przywileje w danej infrastrukturze. Wcale tak nie musi być. Możemy tutaj działać jako zwykły użytkownik. Użytkownik ma dostęp do danych. Użytkownik też na swoim laptopie, nawet firmowym, zapisuje dane do logowania do różnych profili w przeglądarce, więc wyciągnięcie tego nie wymaga dostępu administracyjnego, no i problem jest gotowy, tak? No właśnie, czyli ten czynnik ludzki, to ciągle podkreślamy, prawda? Że ten najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek na końcu. Zwłaszcza, że znowuż zgodnie z statystykami, a ponad 40% osób, które pracuje z domu, również pozwala innej osobie używać tego samego urządzenia. Więc mamy dzieci. No właśnie. Jak wytłumaczyć dziecku, że to jest komputer służbowy i ma jego nie dotykać, prawda? Wiemy, że korzystamy tak naprawdę z urządzeń do różnych celów, to prawda. Sama czasem tak robię, więc trzeba mieć tego świadomość, prawda? Co się z tym wiąże. I taki sam kontekst jest też urządzenia mobilnego. Instalujemy sobie jakąś aplikację do, nie wiem, obróbki zdjęć, tak? Możemy omukoło wyrazić zgodę na dostęp do dodatkowych informacji, na przykład na urządzeniach z Androidem. I takie urządzenie na przykład łączy się do poczty firmowej, ma na przykład zestawionego VPN-a do organizacji i niby też można by powiedzieć, no jaki może mieć związek zwykłe urządzenie mobilne z infrastrukturą. A no właśnie takie, że w ten sposób będzie to punkt wejścia dla malware'u, do infrastruktury, instalując jakąś aplikację, która jest potencjalnie niebezpieczna na danym urządzeniu mobilnym, łącząc się VPN-em właśnie do organizacji, mamy dokładnie ten sam problem, jakbyśmy to robili z laptopa. Wow. A powiedz, Paula, jesteśmy w stanie zabezpieczyć tak w 100%? Czyli powiedzmy, jesteś w stanie doradzić, zróbcie to i jesteście bezpieczni. Nie, wiesz co, między innymi dlatego, że oczywiście możemy tutaj sobie kolejne schody budować, co jeszcze się może wydarzyć. Technologia na dzień dzisiejszy pozwala nam na bardzo rozsądne
i dobre zarządzanie ryzykiem w kontekście cyberbezpieczeństwa. Mamy rozwiązania, które zapobiegają uruchamianiu złośliwego kodu. Mamy rozwiązania antywirusowe w dzisiejszych czasach, które bazują na przykład na machine learningu, czyli tym takim intelligent threat detection, czyli korelacji zdarzeń. Samo jedno zdarzenie nie jest niebezpieczne, ale już jak sobie połączymy 3 kropki, no to już wychodzi nam jakiś atak. Więc to jest absolutnie kluczowe rozwiązanie w dzisiejszych czasach. Mamy rozwiązania backupowe również, które pozwalają nam na odtwarzanie danych w sytuacji, kiedy coś się wydarzy. Więc jakby jesteśmy w stanie obudować się takimi rozwiązaniami, które faktycznie pozwalają nam na zachowanie tej ciągłości działania. Ale jak już sobie dobudujemy kolejne schody, to możemy się zastanowić, jak na przykład wygląda kwestia bezpieczeństwa hardware. Jednak skąd przychodzą te laptopy, czy one zostały po drodze w jakiś sposób zmodyfikowane. No to już są oczywiście kolejne etapy tego cyberbezpieczeństwa, ale dlatego też mówię, że nie można się w 100% zabezpieczyć, ale czasami te schody są tak już wysokie, że czasami po prostu komuś się to może nie opłacać. Jasne. Czyli zgodzisz się na pewno z tym, jak polecamy naszym klientom, żeby włączali urządzenia mobilne, laptopy, desktopy, tak? Czy właśnie urządzenia mobilne typu telefon do swojej polityki bezpieczeństwa danych. Nie możemy o nich zapomnieć po prostu, bo to jest piękna furtka, prawda, do przyszłych ataków. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Pod wieloma kątami tutaj możemy na to spojrzeć. Po pierwsze, no to kwestia samej platformy i zarządzaniem platformą właśnie zgodnie z polityką danej organizacji, czyli jest dział bezpieczeństwa, który wie trochę więcej niż na przykład użytkownik, który się zajmuje zupełnie czymś innym, tak? I to jest absolutnie okej. Niemniej jednak bardzo pomocny dla kogoś, kto nie ma na co dzień styczności z cyberbezpieczeństwem, ale i też, jak wspominałaś, w kontekście wycieku danych. No tak. No właśnie, bo tak nie wszyscy wiedzą, że Commvault poza tym, że jest w stanie odtworzyć dane w sytuacji, kiedy na przykład dane na laptopie zostaną w jakiś sposób uszkodzone, tak? Możemy odtworzyć poprzednie wersje pliku, możemy odtworzyć jakby wszystkie dane, ale ciekawy aspekt, który gdzieś oferujemy również klientom i mówimy o tym, to jest zabezpieczenie przed w ogóle składowaniem w sposób nieautoryzowany danych wrażliwych na laptopach na przykład, prawda? Bo to, co rozmawialiśmy, użytkownik często chce mieć gdzieś tam kopię u siebie lokalną, mimo że mówimy, że nie wolno i te dane wrażliwe się tam pojawiają. I możliwość, które daje Commvault, czyli pełnokontekstowe takie indeksowanie, wyszukiwanie, nie wiem, po PESEL-u, po jakichś takich ciągach znaków typu, nie wiem, numery kont, prawda? I takie prewencyjne usuwanie tych danych, czy przesuwanie danych na pewno trochę utrudnia życie, bo nie mamy wystawionego tych danych wrażliwych, prawda, na świat, powiedzmy, i takiej łatwej furtki dla osoby atakującej. Tak, ale też i na przykład z punktu widzenia użytkownika, jeżeli takie dane, które zawierają właśnie dane osobowe, wyciekną, no to nikt nie chce być w sytuacji bycia oskarżonym o to, że takie dane wyciekają, mimo że tej intencji tak naprawdę nie było, tak? Ale wyciekło z komputera tej pani, tego pana, więc jakby też nie jest dobrze się postawić po prostu w takiej sytuacji, więc z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem danych, takie rozwiązania absolutnie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy mamy wszystko tak obostrzone wszelkimi rodzajami ustaw, to jest absolutnie istotny faktor tutaj. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Na pewno, tak jak powiedziałaś, muszą myśleć o tym organizacje, ale i o bezpieczeństwie danych musimy myśleć sami my, prawda? Bo w końcu to my jesteśmy tym użytkownikiem, który na koniec dnia może być wytknięty palcem, to Ty, prawda? To Ty dałeś dostęp. Nikt tego nie chce. No właśnie. No, dzięki za dzisiaj. Dzięki wielkie.